Witam wszystkich, tu kadomania.pl. W dzisiejszym odcinku omówimy obszary interfejsu AutoCADa 2011. Ok, a więc zaczynamy. W lewym górnym rogu, gdy klikniemy na literkę A, rozwinie się nam menu aplikacji z podstawowymi poleceniami takimi jak utwórz nowy projekt, otwórz istniejący, zapisz jako, eksportuj, drukuj itd. Na prawo mamy pasek szybkiego dostępu z podobnymi poleceniami, jednakże jak sama nazwa wskazuje, z szybkim dostępem, czyli bez potrzeby rozwijania menu. Poniżej mamy wstążkę. Wstążka zawiera podstawowe polecenia programu AutoCAD. Nad wstążką mamy karty wstążki. Każda karta dotyczy innego zagadnienia, o czym będziemy jeszcze rozmawiać później. Poniżej ten wielki ciemny prostokąt jest to tak zwany obszar rysunku, nazywany także oknem rysunku, w którym mamy wgląd do naszego rysunku. W prawym górnym rogu mamy tak zwany ViewCube. ViewCube służy nam do wglądu do naszego rysunku trójwymiarowego. Poniżej mamy pasek nawigacji z poleceniami dotyczącymi nawigowania naszego rysunku. Na środku ten ruchomy krzyżyk jest to po prostu kursor aplikacji, zwany krzyżem nitkowym. W lewym dolnym rogu mamy zakładki, tak zwane zakładki obszaru pracy. Na razie się skupimy na modelu, ale dla wytłumaczenia jest to model, w którym rysujemy, a w układzie, krótko mówiąc, oznaczamy obszar naszego wydruku. Poniżej jest jedna z najważniejszych rzeczy w AutoCADzie, tak zwany wiersz poleceń. We wierszu poleceń aplikacja się z nami komunikuje i użytkownik komunikuje się z aplikacją. Pokażę to na prostym przykładzie. Narysuję sobie prostokąt. Gdy kliknę w jednym narożniku, jak widać, AutoCAD pyta nas, a bardziej prosi o określenie następnego narożnika. Gdy klikniemy, prośba znika. Gdy zaznaczę prostokąt i wcisnę klawisz Delete, AutoCAD potwierdza, że skasował jeden element. Ok, wróćmy do tematu. Poniżej wiersza poleceń mamy tak zwane pomoce rysunkowe. Służą nam one do rysowania. Na prawo mamy pasek z ikonkami obszaru pracy. Bardziej w prawo mamy pasek z ikonkami dotyczącymi skali rysunku. I na samym końcu przestrzeń naszej pracy. Ok, to by było na tyle. Na koniec jeszcze wytłumaczę, w jaki sposób posługiwać się AutoCADem. Podstawowym narzędziem w programie AutoCAD jest myszka, a dokładniej myszka ze scrollem, czyli z tym kółeczkiem, dzięki któremu możemy przybliżać rysunek bądź oddalać. Ja pokażę, jak to mniej więcej wygląda. Gdy kręcę kółeczkiem w jedną stronę, rysunek nam się przybliża. Teraz jeszcze dorysuję prostokącik, żeby lepiej to było widoczne. Gdy kręcę kółeczkiem, prostokąt się nam przybliża. Gdy kręcę w drugą stronę kółeczkiem, prostokąt nam się oddala. I teraz bardzo ważna rzecz. Gdy wciśniemy scroll, czyli to kółeczko na środku myszki i go trzymamy i poruszamy myszką, rysunek nam się przesuwa. Jest to najprostsza forma operowania rysunkiem. Ok, to by było na tyle. Dodatkowo w opisie tego filmu będziecie mogli znaleźć link do print screena obszarów AutoCADa, który będzie można sobie ściągnąć i na przykład wydrukować i powiesić obok monitora, aby powtarzać na bieżąco nazywnictwo obszarów AutoCADa. Ok, to by było na dziś tyle. Dziękuję bardzo, pozdrawiam.